Witam Was, kochani widzowie. Premiera Death Stranding 2 zbliża się wielkimi krokami. Nasze łapska położymy na grze już 26 czerwca, a to oznacza, że dosłownie za chwilę czeka nas kolejna pokręcona podróż z umysłu Hideo Kojimy. Zanim jednak wyruszymy w tę nową trasę, warto sobie odświeżyć, o co tak naprawdę chodziło w jedynce. No bo umówmy się, fabuła tej gry to niezły rollercoaster pełen symboli, dziwnych imion i zwrotów akcji, które potrafią wywrócić mózg na lewą stronę. Dlatego dzisiaj zabieram Was w podróż przez zniszczoną Amerykę. Opowiem Wam całą historię od początku do końca, krok po kroku bez zbędnego przynudzania. Poznamy wszystkich, których trzeba poznać i wyjaśnimy sobie, co właściwie stało się w finale. Jeśli więc chcecie być gotowi na drugą część, to jest to materiał zdecydowanie dla Was. No to co? Zapnijcie pasy, bo ruszamy z ostatnią dostawą. Opowieść Death Stranding rozgrywa się w postapokaliptycznej przyszłości na zgliszczach Stanów Zjednoczonych, które zostały bezpowrotnie zmienione przez kataklizm znany jako Wdarcie Śmierci. To enigmatyczne wydarzenie nie było pojedynczą katastrofą, lecz fundamentalnym załamaniem praw rządzących rzeczywistością, które zatarło niegdyś nienaruszalną granicę między światem żywych i umarłych. W konsekwencji tego metafizycznego pęknięcia świat nawiedziły zjawiska, które na zawsze odmieniły ludzką egzystencję. Najgroźniejszym z nich są wynurzeni. Niewidzialne dla większości ludzi wrogie istoty, które są duszami zmarłych. Pochodzą one z miejsca zwanego plażą, osobistego liminalnego wymiaru, który stanowi łącznik z zaświatami. Od czasu Wdarcia Śmierci każde ludzkie zwłoki, które nie zostaną poddane kremacji w ciągu 48 godzin, ulegają procesowi nekrozy, stając się nowym wynurzonym. Istoty te, zbudowane z antymaterii i otoczone czarną, smolistą mazią, instynktownie dążą do kontaktu z żywymi. Gdy wynurzony schwyta i pożre człowieka, dochodzi do katastrofalnej w skutkach eksplozji zwanej rozpróżnią, która anihiluje materię, pozostawiając po sobie jedynie gigantyczny, niemożliwy do przebycia krater. To właśnie seria tych eksplozji zdziesiątkowała populację i zniszczyła globalną infrastrukturę, spychając ludzkość na skraj wymarcia. Obecności wynurzonych niemal zawsze towarzyszy opad temporalny. Deszcz lub śnieg nasycony tajemniczą materią chiralną, która przeniknęła do świata z plaży. Krople opadu temporalnego drastycznie przyspieszają upływ czasu dla wszystkiego, czego dotkną, w kilka sekund postarzając ludzką tkankę i powodując błyskawiczną korozję sprzętu oraz ładunku. Jego nadejście zwiastuje odwrócona tęcza pozbawiona koloru niebieskiego. Te zjawiska nie są odrębnymi klęskami, lecz symptomami jednej systemowej awarii rzeczywistości. Opad temporalny jest skutkiem wysokiego stężenia materii chiralnej, która z kolei jest emanancją plaży, a bliskość plaży oznacza obecność wynurzonych. Świat zachorował na jedną metafizyczną chorobę. W tej nowej, przerażającej rzeczywistości resztki ludzkości schroniły się w izolowanych, podziemnych miastach-węzłach, tworząc zalążek nowego państwa, Zjednoczonych Miast Ameryki, w skrócie UCA. Ich przetrwanie stało się całkowicie zależne od odważnych kurierów z organizacji Bridges, którzy ryzykują życie, by dostarczyć zaopatrzenie i podtrzymywać wątłą nić łączącą ocalałych. Niektórzy ludzie w wyniku Wdarcia Śmierci zostali dotknięci przypadłością zwaną Dooms, która obdarzyła ich nadprzyrodzonymi zdolnościami. W zależności od poziomu Dooms mogą oni wyczuwać, widzieć, a w skrajnych przypadkach nawet kontrolować wynurzonych. To właśnie w tym świecie, gdzie śmierć stała się początkiem nowego zagrożenia, a połączenie z drugim człowiekiem jest zarówno największym ryzykiem, jak i jedyną nadzieją, rozpoczyna się historia Sama Portera Bridgesa. Narracja wprowadza nas w życie Sama Portera Bridgesa, samotnego, niezależnego kuriera, którego definiuje nie tylko jego zawód, ale również głęboko zakorzeniona hafefobia, paniczny lęk przed dotykiem i fizyczną bliskością. Każdy kontakt z drugą osobą pozostawia na jego skórze widoczne, przypominające siniaki ślady, co jest fizyczną manifestacją jego traumy i izolacji. Historia rozpoczyna się, gdy Sam podejmuje rutynowe zlecenie dostawy do Central Knot City. W drodze zaskakuje go opad temporalny, zmuszając do szukania schronienia w jaskini. Tam spotyka Fragile, tajemniczą kobietę kierującą firmą kurierską Fragile Express, która dzięki swoim zdolnościom Dooms pomaga mu uniknąć niewidzialnych wynurzonych. Po dotarciu do celu Sam zostaje wplątany w nagłe zlecenie. Musi pomóc zespołowi utylizacyjnemu, w tym kurierowi o imieniu Igor, w transporcie zwłok do pobliskiego krematorium, aby zapobiec ich nekrozie i przemianie. Misja kończy się tragedią.
Zostają zaatakowani przez wynurzonych, Igor zostaje schwytany, a jego pożarcie przez ogromnego BT wywołuje potężną rozpróżnię, która doszczętnie niszczy Central Knot City. Sam ginie w eksplozji, co po raz pierwszy ujawnia jego niezwykłą zdolność. Jest repatriantem. Jego dusza nie odchodzi w zaświaty, lecz trafia do surrealistycznego podwodnego wymiaru, znanego jako Skraj. Stamtąd jest w stanie odnaleźć swoje ciało i powrócić do świata żywych, co czyni go niemal nieśmiertelnym. Po repatriacji Sam budzi się w placówce Bridges w Capital Knot City. Tam niemal od razu natrafia na Deadmana, ekscentrycznego lekarza i czołowego eksperta Bridges od spraw związanych ze śmiercią. To on wyjaśnia Samowi jego stan repatrianta i bez zbędnych ceregieli powierza mu pilne zadanie. Musi dostarczyć morfinę do oddziału izolacyjnego, gdzie na łożu śmierci leży jego przybrana matka, prezydent UCA Bridget Strand. Podczas ostatniego, niezwykle emocjonalnego spotkania umierająca Bridget błaga Sama, by podjął się misji, której sama nie zdołała ukończyć. Wyruszenia na zachód, by ocalić jej córkę Amelie i podłączyć całą Amerykę do sieci chiralnej. Wyczerpany i rozgoryczony Sam początkowo kategorycznie odmawia. Mimo wciąż żywionej niechęci do wielkiej misji, Sam zgadza się zabrać ciało matki do krematorium. Wraz z tym zadaniem Deadman powierza mu kolejne – utylizację łącznikowego dziecka BB, które należało do zmarłego Igora. BB to wcześniaki pobrane od matek w stanie śmierci mózgowej, utrzymywane w specjalnych kapsułach symulujących łono. Ich unikalny stan, zawieszony między życiem a śmiercią, pozwala im postrzegać wynurzonych, dzięki czemu po podłączeniu do kuriera stają się swego rodzaju żywym radarem. W drodze do krematorium Sam wbrew rozkazom postanawia nie spalać Bibi. Dziecko, które nazywa Lou, natychmiast dowodzi swojej wartości, pomagając mu ominąć grupę wynurzonych. Ten moment staje się początkiem niezwykłej więzi między Samem a niemowlęciem w kapsule. Po powrocie Sam spotyka się z Die Hard Manem, dyrektorem operacyjnym Bridges noszącym charakterystyczną czarną maskę w kształcie czaszki. To właśnie on wraz z holograficzną projekcją Amelie wywiera na Samie ostateczną presję. Amelie wyjaśnia, że jest więźniem w Edge Knot City na zachodnim wybrzeżu, przetrzymywana przez grupę separatystycznych terrorystów zwanych Homo Demens. Jej prośby, poczucie obowiązku i nowo nawiązana więź z Lou ostatecznie przełamują opór Sama. Zgadza się podjąć misję. Zanim jednak wyruszy, podczas przygotowań do odpłynięcia statkiem z Port Knot City dochodzi do pierwszej bezpośredniej konfrontacji. Pojawia się Hicks Monaghan, charyzmatyczny i sadystyczny lider Homo Demens znany jako człowiek w złotej masce. Posiadając wysoki poziom Dooms, który pozwala mu kontrolować wynurzonych, Hicks przywołuje gigantyczną, smolistą bestię, by zatrzymać Sama. Dochodzi do pierwszej wielkiej walki z bossem. Sam, wykorzystując nowo poznane techniki i broń, musi pokonać potwora, co stanowi jego prawdziwy chrzest bojowy. To starcie uświadamia Samowi, że jego misja będzie czymś więcej niż tylko dostarczaniem paczek. Jest to wojna o przyszłość Ameryki. Wyposażony w Cupid, specjalny naszyjnik służący jako klucz do aktywacji terminali sieci chiralnej oraz z Lou przypiętym do piersi, Sam wchodzi na pokład statku i wyrusza w podróż do centralnego regionu, by rozpocząć swoją odyseję. Już na tym wczesnym etapie podróży Sama zarysowuje się fundamentalna ironia jego misji. Mężczyzna, który patologicznie boi się bliskości i unika tworzenia jakichkolwiek więzi, zostaje obarczony zadaniem dosłownego i symbolicznego połączenia całego narodu. Jego podróż staje się formą terapii szokowej, zmuszając go do konfrontacji z największymi lękami, a relacja, którą buduje z Lou, jest pierwszym krokiem do przełamania murów, które wokół siebie wzniósł. Jednocześnie pojawiają się subtelne sygnały, że oficjalna narracja przedstawiona przez Bridges może być jedynie fasadą. Amelie komunikuje się wyłącznie poprzez plaże i hologramy, nigdy nie pojawiając się fizycznie, a Die Hardman ukrywa swoją twarz za maską, co sugeruje, że Sam jest jedynie pionkiem w grze o znacznie wyższą i mroczniejszą stawkę, a jego misja ratunkowa jest pretekstem do realizacji ukrytego, ostatecznego celu. Po
przybyciu do rozległego centralnego regionu Sam rozpoczyna żmudną podróż na zachód, realizując główny cel swojej misji – podłączanie kolejnych izolowanych węzłów i schronów do sieci chiralnej. Każde nowe połączenie rozszerza mapę, udostępnia dane i pozwala na korzystanie z konstrukcji wzniesionych przez innych graczy w ramach unikalnego, asynchronicznego trybu wieloosobowego. W trakcie tej wędrówki Sam spotyka szereg kluczowych postaci, które dostarczają mu nowego sprzętu i poszerzają jego wiedzę o świecie. Od inżyniera otrzymujemy plany egzoszkieletu mocy, który znacząco zwiększa jego udźwig, a od rzemieślnika zdobywa pierwsze skuteczne bronie do walki z wynurzonymi, takie jak wyrzutnia bolasów, zdolna do tymczasowego unieruchomienia BT oraz specjalny pistolet przeciwko wynurzonym, strzelający amunicją z krwi Sama. Na swojej drodze po raz pierwszy napotyka również muły, byłych kurierów, którzy popadli w obłęd i uzależnili się od adrenaliny związanej z dostawami. Koczują oni w obozach i agresywnie atakują innych kurierów, by przejąć ich ładunki, nie dla zysku, lecz dla samego aktu dostarczania. Punktem zwrotnym w tym rozdziale jest zlecenie dostawy do węzła południowego. Okazuje się, że w jednej z paczek Higgs ukrył bombę atomową mającą na celu zniszczenie miasta. Fragile, która w przeszłości została przez Higgsa oszukana i zmuszona do podobnego czynu, co zniszczyło Middle Knot City i postarzyło jej ciało w wyniku ekspozycji na opad temporalny, ostrzega Sama w ostatniej chwili. Z jej pomocą Sam dociera do jeziora Smoły i zatapia ładunek nuklearny, ratując miasto i zyskując we Fragile cenną i lojalną sojuszniczkę. W trakcie jednej z misji Sam zostaje niespodziewanie wciągnięty przez gwałtowną chiralną burzę. Zamiast na skraj trafia na surrealistyczne, błotniste pole bitwy, wyglądające jak piekielny krajobraz z czasów I wojny światowej. Tam po raz pierwszy staje do otwartej walki z tajemniczym żołnierzem w mundurze z innej epoki, Cliffordem Angerem, który dowodzi oddziałem upiornych, szkieletowych żołnierzy. Anger, zdesperowany i pełen gniewu, zdaje się szukać swojego BB, nieustannie powtarzając to słowo. Sam, uzbrojony w broń palną, musi odeprzeć ataki i znaleźć drogę ucieczki z tego koszmaru, co ostatecznie mu się udaje, pozostawiając go z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Kontynuując podróż, Sam dociera do laboratorium mamy, jednej z czołowych inżynierek Bridges i kluczowej postaci w projekcie sieci chiralnej. Na miejscu odkrywa jej tragiczną tajemnicę. Wiele lat wcześniej, podczas ataku terrorystycznego na szpital, w którym miała rodzić, mama została uwięziona pod gruzami. Jej nienarodzone dziecko zginęło, lecz w niewyjaśniony sposób jego dusza powróciła jako BT, pozostając na zawsze połączona z matką widmową pępowiną. To nadnaturalne połączenie sprawia, że mama nie może opuścić swojego laboratorium, będąc jednocześnie w świecie żywych i umarłych. Jej historia jest jednym z najbardziej dosłownych przykładów tego, jak w darcie śmierci splątało ze sobą życie i śmierć. Mama, pragnąc zjednoczyć się ze swoją siostrą bliźniaczką Lockne, która przebywa w węźle górskim na zachodzie, prosi Sama o niemożliwe. Musi on przeciąć pępowinę łączącą ją z dzieckiem BT, co spowoduje śmierć jej fizycznego ciała, a następnie przetransportować jej zwłoki przez zdradzieckie, ośnieżone góry do Lockne. Sam podejmuje się tego niezwykle trudnego i emocjonalnego zadania. Po dotarciu na miejsce, dusza mamy łączy się z ciałem Lockne, tworząc jedną, kompletną istotę. Wdzięczna za ponowne zjednoczenie z siostrą Lockne, zgadza się w pełni współpracować z Bridges i podłączyć węzeł górski do sieci, otwierając Samowi drogę na ostatni etap podróży. W tej części opowieści staje się jasne, że każda z napotkanych postaci symbolizuje inny aspekt relacji ze śmiercią i połączeniem. Mama i Lockne reprezentują więzi rodzinne, złamane i odrodzone wbrew naturze. Fragile uosabia poświęcenie i kruchość życia w obliczu nieuchronnego końca. Cliffhanger jest z kolei uwięziony w pętli traumy, a jego obsesyjne poszukiwanie BB to próba połączenia się z utraconą przeszłością. Co więcej, powtarzające się tajemnicze wspomnienia, które Sam doświadcza po podłączeniu się do Lu, ukazujące Cliffa zwracającego się do dziecka w kapsule, zaczynają budzić podejrzenia. Deadman zauważa, że są one zbyt spójne i emocjonalne jak na typowe dane z BB. Tworzy to podwaliny pod późniejsze odkrycie, że Sam poprzez rezonans z Lu nie ogląda wspomnień dziecka, lecz odzyskuje swoje własne, dawno zapomniane fragmenty przeszłości, kiedy Sam był łącznikowym dzieckiem. Przeprawa
Przeprawa przez ośnieżone szczyty gór stawia przed samym największe dotychczasowe wyzwanie logistyczne. W trakcie tej podróży po raz kolejny zostaje wciągnięty na plażę Clifforda Angera. Tym razem scenerią jest pole bitwy z czasów II wojny światowej, a walka z upiornym żołnierzem i jego armią staje się jeszcze bardziej intensywna i desperacka. Cliff, coraz bardziej opętany żądzą odnalezienia swojego Bibi, stanowi śmiertelne zagrożenie. Samowi ponownie udaje się uciec z tego koszmarnego wymiaru, tym razem zabierając ze sobą nieśmiertelnik Angera, który staje się namacalnym dowodem na realność tych spotkań. Po pokonaniu gór, Sam dociera w końcu do odizolowanego laboratorium Hartmana, kolejnego kluczowego badacza Bridges. Hartman żyje w tragicznym cyklu. Jego serce zatrzymuje się co 21 minut, co pozwala mu na spędzenie 3 minut na swojej osobistej plaży, gdzie bezskutecznie poszukuje swojej żony i córki, które zginęły w rozpróżni. To on dostarcza Samowi najgłębszych i najbardziej wnikliwych wyjaśnień dotyczących natury świata. Tłumaczy, że plaże są unikalne dla każdej istoty, ale mogą się ze sobą łączyć, tworząc większe wspólne przestrzenie, jak w przypadku wojennych plaży Cliffa. Wyjaśnia również teorię o bytach ekstynkcji, potężnych kosmicznych siłach, które cyklicznie pojawiają się w historii Ziemi, by inicjować masowe wymieranie, oraz sugeruje, że plaża Amelie jest w jakiś sposób wyjątkowa i kluczowa dla całego fenomenu wdarcia śmierci. Sam wykonuje dla Hartmana serię zleceń badawczych, w tym eksplorację głębokich smołowisk, co poszerza wiedzę UCA na temat nowej, niebezpiecznej ekologii planety. W końcu Sam dociera do węzła granicznego, ostatniego bastionu cywilizacji na zachodnim wybrzeżu i siedziby terrorystów Homo Demens. Jego zadaniem jest dostarczenie ostatniego klucza aktywacyjnego i ostateczne połączenie Ameryki. Na miejscu czeka na niego Higgs Monaghan, gotowy na ostateczną rozgrywkę. Konfrontacja z Higgsem jest wieloetapowa. Najpierw Sam musi zmierzyć się z gigantycznym BT przywołanym przez terrorystę w zrujnowanym mieście. Po pokonaniu bestii, Higgs porywa holograficzną postać Amelie i ucieka na jej plażę. Sam z pomocą Fragile, która wykorzystuje swoje zdolności, by przetransportować go do tego wymiaru, podąża za nim. Dochodzi do finałowego pojedynku. Walka z Higgsem na plaży jest osobista i symboliczna, przechodząc przez kilka faz. Najpierw skradankową, w której Sam musi zajść przeciwnika od tyłu. Następnie pojedynek na noże wymagający parowania ciosów i wreszcie, gdy Higgs traci swoje moce, walkę na gołe pięści przedstawioną w stylistyce klasycznej bijatyki z paskami życia na górze ekranu. Po wyczerpującym starciu Higgs zostaje pokonany. Pojawia się Fragile, która ma szansę zemścić się za doznane krzywdy. Sam podaje jej naładowaną broń i odchodzi, a chwilę później słychać strzały, co silnie sugeruje, że Higgs nie żyje. Tylko czy aby na pewno? Jego historia jest tragicznym przykładem tego, jak trauma i pragnienie akceptacji mogą zostać zmanipulowane i przekute w niszczycielski nihilizm. Jego obsesja na punkcie Sama wynikała z zazdrości o unikalną więź, jaką Sam dzielił z Amelie. Podczas gdy Higgs był jedynie jej potężnym narzędziem, Sam był dla niej kimś znacznie ważniejszym, co napędzało furię i poczucie niższości terrorysty. Mimo pokonania Higgsa, misja Sama nie dobiegła końca. Amelie wciąż jest uwięziona na swojej plaży, a ostatnie wdarcie nadal stanowi zagrożenie. Die Hardman, teraz już bezsprzeczny lider Bridges, wydaje Samowi ostatnie, monumentalne zlecenie. Musi on wrócić na wschodnie wybrzeże do Capital Knot City, by zdać ostateczny raport i przygotować się na konfrontację z Amelie. Ta podróż powrotna ma głęboki wymiar symboliczny. Sam nie przemierza już dzikiego, nieznanego lądu, lecz kontynent, który Sam pomógł połączyć. Korzysta z autostrad, rolek i schronów zbudowanych przez siebie i innych graczy, widząc na własne oczy namacalny efekt swojej tytanicznej pracy. To podróż przez dziedzictwo, które po sobie zostawił i dowód na to, że jego wysiłki miały sens. Jest to chwila refleksji i nagrody przed ostatecznym finałem. W drodze na
na wschód, chiralna burza po raz ostatni wciąga Sama na plażę Clifforda Angera. Tym razem jest to pole bitwy z czasów wojny w Wietnamie, a konfrontacja jest najbardziej osobista i intensywna ze wszystkich. Po wyczerpującej walce, gdy Sam ostatecznie pokonuje Cliffa, ten nie znika ani nie atakuje. Zamiast tego w przejmującej scenie podchodzi do Sama i trzymanego przez niego Bibi Lu. W tym momencie następuje przełom. Cliff nie patrzy na Lu, lecz na Sama. Z jego słów i gestów staje się jasne, że rozpoznał w dorosłym kurierze swoje zaginione dziecko. Zwraca się do niego słowami: mówili mi, że nazywasz się Sam Porter, ale twoje imię to Sam Bridges, mój syn, mój most ku przyszłości. Wręcza mu swój nieśmiertelnik, dokładnie ten sam, który Sam zabrał z poprzednich pól bitwy. W tym akcie pojednania i akceptacji udręczona dusza Cliffa wreszcie odnajduje spokój i znika na zawsze. Staje się jasne, że Cliff nigdy nie był prawdziwym antagonistą. Był tragicznym bohaterem, ojcem uwięzionym w pętli traumy, którego jedynym celem było odnalezienie syna. Jego agresja była wynikiem bólu, dezorientacji i manipulacji Amelie, która przywróciła go na plaży, by Sam mógł poznać prawdę o swojej przeszłości i o tym, że był kochany. Sam dociera w końcu w okolice Capital Knot City, jednak zanim będzie mógł zakończyć swoją podróż, musi stawić czoła ostatniej przeszkodzie. Nad miastem pojawia się gigantyczny latający wieloryby BT, potężna manifestacja mocy plaży. W finałowej, spektakularnej walce z bossem Sam musi pokonać bestię, wykorzystując broń i wsparcie dostarczane mu przez widmowe postacie swoich przyjaciół z Bridges, którzy pojawiają się na polu bitwy, by mu pomóc. Po zwycięstwie Sam dociera do oddziału izolacyjnego w stolicy, gdzie spotyka się z całym zespołem. Razem przygotowują się do ostatniego kroku, wysłania Sama na plażę Amelie, by ostatecznie rozstrzygnąć losy świata. Wykorzystując połączenie sił Fragile, Deadmana, Heartmana i Lochne, Sam zostaje przeniesiony na plażę Amelie. Centralny punkt całego wdarcia śmierci, miejsce poza czasem i przestrzenią. Tam, na bezkresnym jałowym brzegu, staje twarzą w twarz z kobietą, którą przez całe życie uważał za siostrę. Wtedy następuje seria wstrząsających objawień, które wywracają do góry nogami wszystko, w co wierzył. Amelie wyjawia ostateczną prawdę. Ona i Bridget Strand to dwie połówki tej samej istoty. Nie jest człowiekiem, lecz bytem ekstynkcji, jedną z kosmicznych sił, które cyklicznie pojawiają się w historii Ziemi, by inicjować masowe wymierania. Bridget była jej starzejącym się ciałem w świecie fizycznym, podczas gdy Amelie jest jej wiecznie młodą duszą, na stałe uwięzioną na plaży. Co więcej, prawdziwym celem budowy sieci chiralnej nie było zjednoczenie Ameryki. Był to podstępny plan mający na celu połączenie wszystkich indywidualnych ludzkich plaży z jej własną główną plażą, co dałoby jej moc do zainicjowania ostatniego wdarcia, ostatecznej, totalnej ekstynkcji wszelkiego życia. Amelie, rozdarta między swoim kosmicznym przeznaczeniem a miłością do Sama, daje mu rewolwer i stawia przed niemożliwym wyborem. Może ją zastrzelić, co na zawsze uwięzi go na plaży, albo bezczynnie patrzeć, jak niszczy świat. Sam szybko orientuje się, że przemoc jest bezcelowa. Kule nie ranią Amelie. Jedynym właściwym rozwiązaniem, jedynym sposobem na postęp jest odrzucenie wszelkiej przemocy. Sam chowa broń i w akcie bezwarunkowej empatii przytula Amelie. Ten prosty gest połączenia przełamuje jej rezygnację. Przekonana przez człowieczeństwo Sama postanawia przeciwstawić się swojemu przeznaczeniu i opóźnić ekstynkcję, ale ceną za to jest jej wieczna, dobrowolna samotność na plaży, którą na zawsze odcina od reszty światów. Nasz bohater pozostaje sam, uwięziony w limbie własnej plaży. Gdy wydaje się, że wszystko stracone, jego przyjaciele Deadman, Heartman, Fragile i Lochne odnajdują sposób, by go uratować. Używając rewolweru Die Hardmana, który wcześniej został naładowany amunicją z krwi Sama, tworzą połączenie i używają go jako kotwicy, by wyciągnąć jego duszę z powrotem do świata żywych.
Sam powraca do świata, w którym Die Hardman został zaprzysiężony na nowego prezydenta UCA. W niezwykle emocjonalnej, prywatnej rozmowie Die Hardman zdejmuje maskę i wyznaje Samowi całą prawdę o swojej przeszłości. Jego prawdziwe imię to John Blake McClane. W młodości służył w wojsku pod dowództwem Clifforda Angera, który wielokrotnie ratował mu życie. Rozdarty między lojalnością wobec swojego dowódcy, a miłością i oddaniem dla prezydent Bridget, brał udział w eksperymentach BB. To on trzymał broń, gdy Bridget, używając jego dłoni, pociągnęła za spust, zabijając Cliffa i przez przypadek jego niemowlę syna Sama. Maska, którą nosił przez lata, była symbolem jego winy, wstydu i próbą ucieczki od tożsamości człowieka, który przyczynił się do śmierci swojego bohatera. Niedługo potem Sam otrzymuje ostatnie, tragiczne zlecenie. Stan Lou gwałtownie się pogarsza i dziecko umiera. Zgodnie z protokołem, aby zapobiec nekrozie i rozpróżni, Sam musi dostarczyć jego kapsułę do krematorium. Wyrusza w ostatnią, symboliczną podróż. Tą samą drogą, którą pokonał na początku gry, niosąc ciało swojej matki. Podłączając się do Lou po raz ostatni, Sam doświadcza pełnej, nieprzerwanej wizji swojej przeszłości, która układa wszystkie elementy układanki. Widzi swoich prawdziwych rodziców, Clifforda Angera i jego żonę Lisę, zdradzonych przez Bridget, która chciała wykorzystać ich nienarodzone dziecko jako pierwszy kluczowy element programu PB. Widzi desperacką próbę ucieczki ojca, moment, w którym on i Cliff zostają zastrzeleni przez Die Hardmana i Bridget i wreszcie widzi kluczowy moment całej historii. Amelie na swojej plaży odnajduje jego martwe, niemowlęce ciałko. Z miłości i poczucia winy naprawia jego ranę i dokonuje repatriacji, przywracając go do życia. To właśnie ten akt, złamanie fundamentalnego prawa natury, otworzył szczelinę między światami i stał się bezpośrednią przyczyną wdarcia śmierci. Cała apokalipsa była niezamierzoną konsekwencją próby uratowania jednego życia. Stojąc przed piecem krematorium, Sam staje przed ostatecznym wyborem, który definiuje całą jego podróż. Zamiast wrzucić kapsułę w ogień, łamie protokół. Wyjmuje z niej nieruchome ciałko Lou. Przez chwilę panuje napięta cisza, w której wydaje się, że dziecko odeszło na zawsze. Jednak Sam, przezwyciężając swoją hafefobię, przytula je do siebie. I wtedy rozlega się cichy płacz. Lou żyje. Sam wychodzi na zewnątrz, gdzie po raz pierwszy od niepamiętnych czasów pada zwykły, oczyszczający deszcz, a na niebie pojawia się pełna, normalna tęcza. Znak, że wdarcie śmierci przynajmniej na razie ustało. W symbolicznym geście Sam spala swoje kajdanki Bridges, odcinając się od organizacji i od przeszłości. Wybiera nowe życie, nie jako legendarny kurier, ale jako ojciec dla swojej adoptowanej córki, którą nazywa Louise. Opowieść o Death Stranding to epicka podróż przez zniszczony świat, która jest w istocie głęboką medytacją nad naturą połączeń. Sam Bridges, człowiek uciekający od bliskości, zostaje zmuszony do tkania na nowo więzi, które spajają społeczeństwo. Jego podróż udowadnia, że nawet w obliczu apokalipsy i nieuchronnej ekstynkcji, ludzka potrzeba bycia razem, nadzieja i empatia są siłami zdolnymi odroczyć koniec i nadać sens istnieniu. Ostatecznie Sam wybiera osobiste połączenie, miłość do adoptowanej córki ponad narzuconą mu misję, pokazując, że prawdziwa odbudowa zaczyna się od pojedynczych aktów człowieczeństwa. W ten sposób Hideo Kojima w swoim charakterystycznym autorskim stylu tworzy dzieło niejednoznaczne i głęboko ludzkie, przypominając, że jutro, choć niepewne, pozostaje w rękach tych, którzy odważą się budować mosty, a nie mury. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zostali ze mną do końca. Jeśli odcinek Wam się podobał, to serdecznie zachęcam do zostawienia czegoś po sobie, a ja tymczasem żegnam się już z Wami, więc trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i jak zawsze do zobaczenia niebawem. Cześć!